Siemka, ja jestem Odacho i wracamy do mangi Dragon Ball, a w zasadzie, czy tam w nazwie jest Dragon Ball? Chyba nie. Gine Reboot, czyli manga opowiadająca o tym, co by było, gdyby matka Gine uciekła z wybuchającej planety Vegeta, trafiła na Ziemię i dołączyła do naszych bohaterów na początku historii Dragon Balla. Tak się składa, że dzisiaj jest jedna osoba, którą chciałbym szczególnie pozdrowić. Podejrzewam, że ta osoba dalej ogląda te filmy, bo ostatnio skomentowała, a mianowicie sam autor. Ostatnio widziałem komentarze, z tego co pamiętam, to autor przetłumaczył to na polski, więc bardzo dziękuję za to, że się też postarał, żeby komentarz widniał w języku polskim. Z tego co Piotrek mi powiedział, autor jest z Meksyku. Nie wiem, czy to prawda, bo nigdzie nie znalazłem sam takiej informacji, ale jeśli wierzyć Piotrkowi, a nie mam powodów, żeby mu nie wierzyć, to autor faktycznie pochodzi z Meksyku. Pozdrawiam cały Meksyk. U nas w Polsce się tak mówi, jak dzieje się coś szalonego albo takiego niesamowitego, to mówi się, że niezły Meksyk. Więc mam nadzieję, że dzisiaj w mandze też będzie się dział niezły Meksyk. Niezły Meksyk to mieliśmy na końcu ostatniego rozdziału, kiedy Roshi... No, pamiętacie co zrobił Roshi, ale wyleciał już hen daleko, więc jesteśmy po zdobyciu Smoczej Kuli z okolic zamku Byczego Lucyfera. Okazuje się, że Gine będzie trenować Chi-Chi dopiero jak wrócą z tej wyprawy, więc tutaj też mamy niezły Meksyk, a może niezły Meksyk dopiero będzie się dział podczas treningu Chi-Chi z Gine. Natomiast wróćmy do tej historii, zobaczmy jak to wygląda. Kilka momentów później Byczy Lucyfer proponuje wzięcie jego auta ze względu na to, że Goku zniszczył swoją Kamehameha. Tak w zasadzie bardzo spontanicznie. Auto, którym do tej pory się poruszali. Dziękujemy bardzo, ale jak się wszyscy tutaj zmieszczą? Są tylko 3 siedzenia. Nie martwcie się, ja też mam zapasowe auto, mówi Yamcha, uwalniając auto z dość ciekawym emblematem tutaj, z kapsułki. Perfekcyjnie, znajdzie się tam też miejsce dla mnie. Bulma się ślini do Yamszy. Tak, oczywiście, zapraszam. O, więc to oznacza, że będę mogła kierować innym autem. Gine bardzo lubi kierować autami, co w ogóle pojazdami na ziemi, o czym przekonaliśmy się ostatnio. Hej Goku, potem jak pani Gine już mnie przestanie trenować, może moglibyśmy wyruszyć na jakieś podróże i przygody i moglibyśmy rosnąć w siłę razem? Co o tym sądzisz? Spoko, brzmi jak dobra zabawa, mówi Goku. A po tym wszystkim poprosisz mnie o rękę? Rękę? Co miałbym zrobić z twoją ręką? Gine mówi do małego Goku, że to oznacza, że będziecie musieli spędzić całe życie ze sobą. Co? Resztę naszego życia? Nie do końca wiem, jak się z tym czuć. No ale jeśli to oznacza, że będziemy mieli wiele przygód i będziemy się wzmacniać, w sumie okej. Jesteś zabawny, ale póki co to mi wystarczy. Mówi Chi-Chi, zbijając ze swoim przyszłym mężem żółwika. Do zobaczenia Goku, papa pani Gine, do zobaczenia później. Dwie ekipy się żegnają, Yamcha, Bulma w jednym aucie, Gine, Ulunki, Goku w drugim. A jeszcze Puar jest, no tak, zapomniałem o nim. Przepraszam fanów Puara. Zatrzymaliśmy się w małej wiosce, gdzie mogliśmy kupić zasoby. Ale z jakiegoś powodu mieszkańcy bali się nas ze względu na nasz wygląd. Czy podoba ci się ten strój, pani? A, tak, jest bardzo dobry, jak nowy. Nie musisz cały czas nosić tych samych strojów, Gine. Wybierz sobie co chcesz, ja za to zapłacę. Dzięki, Bulma. Ale ten strój bardzo dużo dla mnie znaczy. To jest ten strój, który Gine miała na początku mangi, kiedy jeszcze Gohan żył. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że wioska jest pod opresją gangu królika, no ale to było łatwe, żeby ich zatrzymać. Mimo tego, że mieliśmy kilka drobnych przeszkód. Po pokonaniu gangu wyruszyliśmy w poszukiwania ostatniej Smoczej Kuli. Kilka minut później. Dziękujemy, że nam pomogliście. Ale też tutaj mieliśmy bardzo szybki skok. Chociaż jestem ciekaw, czy ktoś tutaj został zmieniony w marchewkę, bo na poprzedniej stronie widzieliśmy, że Gine trzyma marchewkę w ręce, ale nie wygląda tutaj, jakby ktokolwiek był zmieniony. Chyba że to... Nie, Yamcha jest tu. Ulung. Bulma... Bulma chyba tutaj jest marchewką. Tak jak w oryginale. No i dostali od mieszkańców... Patrzcie, kulki ryżowe. O nie, to nie są prawdziwi mieszkańcy! Oni dostali kulki ryżowe w nagrodę, wszyscy je jedzą, ale okazuje się, że to są jakieś zatrute kulki albo przysmaki z środkiem usypiającym. Pod tym przebraniem jest Mai i Shu. Ha! To było łatwiejsze niż się spodziewałam. Tak, teraz skradzenie smoczych kul będzie bułką z masłem, mówi Shu. No wszyscy się zaczęli obżerać i nie mogli pomyśleć, na przykład jedna osoba na spróbowanie mogłaby zjeść, chociaż no kto tu się spodziewał, że po czymś takim mieszkańcy będą ich chcieli oszukać, no nie? No okej. Cała ekipa zjadła kulki, wszyscy zostali nabrani. I znowu jest...
Nie no, byliśmy już w zamku Pilafa, czy nie? Nie, nie byliśmy jeszcze. Czyli tak naprawdę trafiliśmy do tego zamku Pilafa pierwszy raz. Nie, nie było jeszcze zamku Pilafa. Nie, bo ja ostatnio czytałem znowu klasycznego Dragon Balla mangę i mi się kojarzy, że już to czytałem. Dlatego mi się myli, że to też było w tej mandze. Jeszcze tego w mandze nie było. W końcu wszystkie Smoczykule są moje! Wykrzykuje Pilaf. Podążaliśmy za tymi ludźmi przez tygodnie, ale było warto. Tak, i najlepsze jest to, że nawet to nie było takie trudne. Po prostu musieliśmy być cierpliwi i czekać na dobry moment, żeby skraść ich Smoczykule. Mieliśmy farta, że nabrali się na te kulki ryżowe. Nie bylibyśmy w stanie pokonać ich w normalnej walce, zwłaszcza tej kobiety z ogonem. Nagle komputer Pilafa krzyczy: co się dzieje? Giny się wydostała? Radar wykrywa obiekt lecący w naszą stronę z wielką prędkością. Nie, to nie może być. To jest ta kobieta z ogonem. Jak ona nas znalazła? Okej, dobra, przecież oni jeszcze nie zostali uwięzieni. Oni tylko zostali okradzeni, więc... ona ma smoczy radar w ręce, dlatego wszystko jest jasne, okej. Aktywujcie system obrony. Jeśli myśli, że odzyska moją smoczą kulę, jest w błędzie. Ognia! Wykrzykuje Pilaf. Ginę mimo wszystko unika tych wszystkich. Zobaczcie, jak to jest pięknie narysowane. Pociski, tutaj jest logo Pilafa, w ogóle rakiety lecą w stronę Ginę, ona ich wszystkich unika. Niektóre trafiają w ziemię, niektóre lecą hen daleko. Bardzo podoba mi się to, jak jest to narysowane, naprawdę to dobrze wygląda. Tylko pytanie, czy Ginę jest tam sama? No ona ma radar, więc inni, jeśli mieliby szukać smoczych kul razem z nią, to pewnie by z nią polecieli, a ona pewnie poleciała sama. Te rakiety, z tego co widzę, są samonaprowadzające, więc mimo tego, że minęły Ginę, zawracają i lecą z powrotem w jej stronę. Nieważne, że może latać. I tak te rakiety w nią trafią, wykrzykuje Pilaf. Ale panie, jeśli ona leci w naszą stronę, czy to nie oznacza, że te rakiety... Chyba Ginę jest świadoma tego, że rakiety lecą w jej stronę, więc ma zamiar wykorzystać ten fakt i przekierować je w siedzibę Pilafa. Zobaczymy, czy jej się to uda. Podejrzewam, że tak. Więc te rakiety wpadają do zamku Pilafa, a cała ekipa stoi na skale obok. Okej, czyli oni byli tam razem. Ginę. O, jeszcze ich uratowała! I zamek Pilafa został w ogóle zniszczony bez tej akcji, że Goku się transformował w Ozaru. O, to było intensywne. Uratowała ich i zabrała też smocze kule. To ciekawe. Nie wiem, kim jesteście, ale podejrzewam, że chcieliście użyć smoczych kul do czegoś złego. Więc je zabiorę. Nie każcie mi tego robić ponownie. Ta kobieta zapłaci za to, że zniszczyła mój zamek i ukradła moje smocze kule. Mai, Shu, przygotujcie plan specjalny. Tak jest, panie. Zobaczcie, co mam! Zobaczcie, co mam! Mówi Giny, która wygląda, jakby niosła moszne bawoła. To moszna bawoła. Nie, to nie są... Yamcha jak się już odpalił, zobaczcie. On jest już taki Alvaro, przed chwilą się bał Bulmy, no to nadal się boi, a przed chwilą ją wziął w pas i dosłownie cisnął w powietrze. Zobacz, świecą się. Teraz, kiedy mamy wszystkie 7, to jak to zrobimy? To łatwe, musimy wypowiedzieć zaklęcie, żeby przyzwać smoka. Co? Jesteście gotowi, żeby wypowiedzieć nasze życzenie? Shenlong, przyzywamy cię! Przyjdź i spełnij nasze życzenie! No i niebo ciemnieje. Smok się wyłania ze smoczych kul. Wszyscy są pod wrażeniem, no i zobaczymy, czy tym razem to może Pilaf przyskoczy i powie: majteczki! Mogłem to przemyśleć? Spełnię wasze jedno życzenie. A teraz wypowiedzcie je. Co? Tylko jedno? Nikt z was nie czytał Dragon Balla na samym początku. Zanim Dandy ulepszy smocze kule, to minie trochę czasu. Jedno życzenie, tak. Ulong się bije z Yamszą o życzenie. To ja na nie zasłużyłem. Żartujesz? Twoje życzenie na pewno nie jest ważniejsze niż moje. Ej, wasza dwójka, to ja zaczęłam tę przygodę, więc to jest moja decyzja. Patrz, no i Bulma przypomina sobie o historii, o której mówiła Ginę, więc podejrzewam, że wskrzesi dziadka Gohana. Albo może jakoś inaczej zaradzi na smutek matki. Ginę nawet się nie wychyla, no nie? Zresztą, Goku i Ginę latali na Kinto, więc oni mają czyste serca. Oni nie mają jakiejś potrzeby przywłaszczania sobie życzeń. Przestańcie się zachowywać jak dzieci. Poza tym tylko jedno z nas naprawdę zasługuje na życzenie. I to nie jesteście wy. Tak? W takim razie kto dostanie życzenie? Oczywiście, że to Ginę dostanie życzenie. Ginę? Tak. Pomyślcie o tym. Ginę nie tylko zdobyła z powrotem smocze kule, ale ochraniała nas przecież przez całą podróż. Jej starania sprawiły, że staliśmy się drużyną. To nie byłoby możliwe bez niej. Teraz, kiedy o tym myślę, Yamcha, mówi Puar do swojego kolegi, chociaż Puar zawsze mówił do Yamszy Yamcha-sama, prawda? Ten przyrostek czcigodny, ale tutaj okej. Mówił do siebie po imieniu. Wydaje mi się, że twój strach do kobiet trochę zmalał, kiedy przebywasz w towarzystwie Giny i Bulmy. Może masz rację. Cóż, ja tego nie akceptuję. Nadal chcę mieć gacie. Naprawdę planowałeś zmarnować życzenie na coś takiego? O, czyli Ulong w oryginale wcale nie wypowiedział pierwszej rzeczy, która mu przyszła do głowy. To był jego plan od samego początku.
Dobra, nie przedłużajcie już tego. Gadajcie, to z wasze życzenie, mówi Shenlong. Lepiej się pospiesz, Ginę. Smok się niecierpliwi. Ale Bulma, co z twoim życzeniem? To w porządku. Smocze kule możemy zebrać w przyszłym roku. Poza tym mam przeczucie, że to, co chcesz życzyć, będzie bardzo ważne. Dla ciebie i dla Goku. Poza tym ja chciałem życzyć sobie perfekcyjnego chłopaka, ale teraz myślę, że wystarczy mi Yamcha. nie jest perfekcyjny, ale póki co. Jak jeszcze jestem 14... Ile ona miała? Nie, 16 lat chyba miała Bulma. Dalej ginę. Poradzisz sobie, mamo! Ach, chyba nie mam wyboru, mówi Ulong. Wszyscy... Dzięki. Smoku, zanim wypowiem swoje życzenie, mam dla ciebie pytanie. Czy możesz wskrzesić kogoś, kto umarł? Oczywiście, że może. Ginę też nie oglądała Dragon Balla. Jestem w stanie wskrzesić osobę, która nie jest martwa dłużej niż rok. O, Ginę. Rok? Raditz. Fala, co? Co jest? Raditz nie może być wskrzeszony, ale Gohan. Smoku, wiem, o co chcę poprosić. Życzę sobie, żeby... I nagle gluty lecą, bo to statek, robot Pilafa, Tyranozaur, jak on się nazywał? Megazord. Megazord Pilafowy wyskakuje. Co to jest za glut? Ale czy te gluty naprawdę przeszkodzą im w wypowiedzeniu życzenia? Przecież nie mają zakrytych ust. Ginny się mimo wszystko oswabadza, blokuje tego Pilafa. Szybko, Pilafie! Nie możemy jej utrzymać dłużej. Mamo! Goku pomaga swojej mamie, przytrzymuje Pilafa. Przestań mi się wtrącać, przeklęty dzieciaku, wykrzykuje Pilaf. W międzyczasie ginę gołymi rękoma, zdzieram metal z rąk tego wielkiego robota, którego jeszcze w międzyczasie sterują Mai i Shu. Oni mimo wszystko mają plan awaryjny. Shu, czerwony guzik nuklearny. Pospiesz się, panie. Pilaf wyskakuje ze swojego robota i biegnie i mówi: kurwa, mam takie małe nogi. Przeklinam moje małe nogi! Goku, musisz zatrzymać tego małego krasnala, zanim będzie za późno! Musisz wypowiedzieć życzenie! Goku w jednej chwili powala tego robota, który w sumie już nic nie znaczy. Hej, usłysz mnie, Smoku! Ja, Imperator Pilaf, chciałbym rządzić... O, i Goku skacze na głowie Pilafa tak samo jak Ulong skoczył wtedy. Przytrzaskuje mu język i wykrzykuje: chciałbym, żebyś przywrócił mojego dziadka Gohana do życia. Biorąc pod uwagę, że jego śmierć wydarzyła się mniej niż rok temu, spełnię twoje życzenie, mówi Smok. Goku Pilafa prześcignął. Twoje życzenie zostało spełnione, a teraz żegnajcie. Smocze kule się rozpierzchły po całej planecie. Nie, moje życzenie. Okej, wystarczy mi już kłopotów jednego dnia. Ginę jest wściekła, chociaż myślę, że i tak to życzenie ją powinno zadowolić. Falą energii. On nie mogło tego wcześniej zrobić? Falą energii niszczy roboty Mai i Shu. Pilaf ucieka. To nie jest koniec, dzieciaki. Następnym razem nie będziecie mieli tak dużo szczęścia. Zwróćcie uwagę na to, że Pilaf w tej historii jest znacznie bardziej przebrzydły, taki złośliwy. Trudno bardzo byłoby znaleźć przestrzeń, w której można byłoby o nim powiedzieć coś pozytywnego, bo w oryginale on był nieporadnym antagonistą, ale miał bardzo dużo aspektu humorystycznego. A tutaj on naprawdę jest takim złośliwcem, który nie żartuje aż tak bardzo. Tutaj się jeszcze odgraża, no nie? Nie uciekniesz! Wykrzykuje Goku, ale Ginę go wstrzymuje. Odpuść, Goku. Już nie są naszym problemem. Mamo, czy jesteś na mnie zła, że ukradłem życzenie? Oczywiście, że nie, chłopaku. Goku, nie było lepszego życzenia, które mógłbyś wypowiedzieć. Masz wielkie serce, synu. A teraz sprawiłeś, że jestem dumna. Teraz pomóżmy innym. Kilka minut później wszyscy oswobodzili się z tych glutów. Przepraszam, że nie byłaś w stanie wypowiedzieć swojego życzenia, Ginę. Teraz będziemy musieli czekać kolejny rok. Przecież ona by nie by chciała to powiedzieć, chociaż o Raditzu wcześniej wspomniała. Nie martw się, Bulma. Wszystko skończyło się dobrze. Czekajcie, jeśli mój dziadek jest wskrzeszony, to gdzie on jest? Prawdopodobnie w miejscu, w którym zostawiliście jego ciało. Lepiej tam jedźcie, póki się jeszcze nie udusił pod ziemią. Wygląda na to, że nasza przygoda w poszukiwaniu smoczych kul dobiegła końca. Przynajmniej na ten moment. Goku i ja wrócimy do domu, do gór Paozu. Bulma, jesteś pewna, że poradzisz sobie od tego momentu? Nie martw się. Mój najdroższy Yamcha zaoferował, że weźmie mnie do domu. Więc jestem w dobrych rękach. To Bulma będzie u Yamszy, a nie na odwrót? Już to widzę. Dbaj o siebie, Goku. I dbaj też o swoją mamę, dobrze? Dobrze, Bulma, będę. Jestem z ciebie dumna, Yamcha, że przezwyciężyłeś swój strach przed kobietami. Traktuj Bulmę dobrze, okej? Tak, oczywiście, Ginę. To co, lecimy, mamo? Poczekaj minutkę.
jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałam zrobić. No i Ginę rzuca się na Bulmę. Rzuca się, żeby ją przytulić. Koleżanka się do koleżanki przytula w ramach podziękowania. Hej, o co chodzi? Chciałam ci za wszystko podziękować, Bulma. Tak dużo dla nas zrobiłaś. Nie mów tak, Ginę, bo się rozpłaczę. Przecież jeszcze się zobaczymy. Bez ciebie i bez Goku w moim życiu wszystko będzie nudne. W takim razie obiecaj mi, że zabierzesz mnie na swoją następną przygodę. Oczywiście, nie musisz nawet mi o tym mówić. Poza tym, nadal wisisz mi opowiedzenie historii, na przykład jak ty i Bardock się na początku pobraliście. Ha! To jest historia na inny czas, ale obiecuję. Dobrze, Goku, idziemy do domu. Gohan na nas czeka. Dziadek Gohan. Do zobaczenia wkrótce, papa wszyscy. Powiedzcie cześć waszemu dziadkowi od nas. Synu, pokazałeś mi podczas tej podróży, jak bardzo dojrzałeś. Twój ojciec byłby dumny. Wiesz, nigdy nie mówiłaś mi o tacie. Zawsze jak pytałem cię o tatę, stawałaś się smutna. Nie lubię jak jesteś smutna, więc przestałem pytać. Zostawiłem to już za sobą. O, ginę tutaj też dzięki Bulmie, podejrzewam, że dzięki tamtej rozmowie przy górze Patelniowej, Patelniowej górze, tam gdzie był ten pożar, tam też Bulma przecież przemówiła Ginę trochę do rozsądku, więc myślę, że Ginę tutaj zostawiła to faktycznie za sobą i teraz jest nową wersją samej siebie. W takim razie jaki był tata? Bardzo przypominał ciebie. Odważny, opiekuńczy, no i też dość uparty. W takim razie jak ty i tata się poznaliście? Cóż, poznaliśmy się jak byliśmy dziećmi. W miejscu bardzo, bardzo oddalonym od tego. Twój ojciec był chłodny i zdystansowany, ale jednak zobaczyłem w nim kogoś, komu mogłam w 100% zaufać. W takim razie co się stało z tatą? Czy on nie umarł? Cóż, zachowajmy tę historię na inny czas. Póki co, po prostu odpocznijmy. Kinto zabiera śpiących Ginę i Goku z powrotem do domu, ale to fajnie wygląda, że oni lecą śpiąc na chmurce, a chmurka wie gdzie lecieć. No i jesteśmy z powrotem w górach Paozu. Dość inaczej ten obszar wygląda niż ja go kojarzę, bo chociażby w Kakarocie to jest tak fajnie przedstawione, że te góry są bardzo wysokie, pod spodem jest pewna dolina, a tutaj widać taką wyżynę, bym raczej to nazwał wyżyną. Nikogo nie ma. Gdzie on mógłby być? Czy smocze kule naprawdę go wskrzesiły? O, jest! Może pójdźmy sprawdzić jego grób. Nie? Cześć! Dziadku, to naprawdę ty! Jestem taki szczęśliwy. Przepraszam za to, co zrobiłem. Goku, chłopaku. Też się cieszę, że cię widzę. Przepraszam, moja droga. Nie chciałem cię przestraszyć. Gohan, powinieneś doskonale wiedzieć, że się nie przestraszyłam. Po prostu się potknęłam. No i mamy, ojejku, ponowne spotkanie całej trójki. Cała trójka płacze. Ginę i Goku w objęciach dziadka Gohana. Bardzo wzruszający moment. Cieszę się, że Gohan nie został potraktowany po macoszemu w tej mandze. Wiecie, że miał wykonać tylko pewną robotę na początku, a potem został zapomniany. Uważam, że to jest historia, która mogłaby się wydarzyć. Gdyby Ginę faktycznie była w tamtej historii, to Pilaf nie miałby opcji na wypowiedzenie swojego życzenia, więc fakt, że autor tutaj wskrzesił dziadka Gohana i że Pilaf nie wypowiedział że nie był o krok od wypowiedzenia swojego życzenia i to Ulong mu przerwał, tylko sytuacja wyglądała trochę inaczej, ja to w 100% kupuję i cieszę się, że padło na dziadka Gohana. Po naszej przygodzie znowu byliśmy jak rodzina. Minęło sporo czasu, odkąd widziałam Goku tak szczęśliwego. Przez kilka następnych dni korzystaliśmy z każdego momentu, żeby zrekompensować ten czas, który spędziliśmy osobno, bez Gohana. Zobaczcie, Ginę, Goku i Gohan oglądają sobie spadające gwiazdy, tutaj kąpią się w jeziorze i wędkują. Przezwyciężyliśmy... Osama Cox! Dziękuję bardzo za suba! Osama Cox, a Cox ma osem. I tak Ala ma kota, kot ma Ale, prawda? Przezwyciężyliśmy wiele wyzwań po drodze, ale te największe dopiero miały przyjść. Smażą sobie tutaj jakieś kiełbaski, szaszłyki przy ognisku i wygląda na to, że cała ekipa nadrabia stracony czas i opowiada sobie o tym, co działo się, kiedy się nie widzieli. Rozumiem. I co się wtedy wydarzyło? Cóż, udało mi się odejść od tego robota i wypowiedziałem życzenie, zanim ten niebieski goblin był w stanie to zrobić. Rozumiem. Więc mieliście naprawdę dużo przygód, kiedy mnie nie było. Na pewno. Ten świat jest pełen możliwości. I zawiązaliśmy też niezłe przyjaźnie, na przykład jak z Bulmą. Jednak to było dziwne, kiedy się okazało, że ona nie ma ogona. Teraz jak sobie o tym myślę, nikt z nas nie miał ogona. Hej, mamo, dlaczego wszyscy są inni od nas? Czy to jest ten moment, w którym oni się dowiedzą? W zasadzie, kiedy Goku się dowie? Co masz na myśli, synu? No, zauważyłem, że tylko my mamy ogony. Powiedziałaś, że pochodzimy z dalekiego miejsca. Czy możemy tam kiedyś wrócić?
Chciałbym się dowiedzieć, czy są jeszcze ludzie tacy jak my. Ginę spogląda zakłopotana w stronę Gohana, a ten już, o kurde, bebzol wywalony, 2 piwka wypił, szaszłyk też już tam się trawi i Gohan mówi... On nie kiwa głową, że tak, że możesz mu powiedzieć, tylko już zasypia. O! Tak głośno harknął, że aż sam się obudził, jak Michał w łebie. Pamiętasz to? Kto oglądał vloga, ten pamiętam. No pomaganie, zajechanie. Nocujemy w łebie. Michał, dobranoc. 10 sekund później o, się obudził sam swoim chrapnięciem. Okay, dobra. Gohan, czy ty to masz rozlane piwsko? Nie, to tylko światło mu się tak odbija od brzucha. Ale żonobijkę pod spodem ma. Tak mi się wydaje. Goku, czekałam, żeby ci to powiedzieć, aż będziesz starszy. Ale ty i ja nie jesteśmy z Ziemi. Jesteśmy Saiyanami i przybyliśmy z innego świata. Z Saiyanami innego świata? Nie rozumiem. Nasz świat został totalnie zniszczony. Ty i ja ledwo uchroniliśmy się przed śmiercią. W takim razie tylko my zostaliśmy? Nikogo już nie ma? Niestety nie. Więc nie mamy domu, do którego chcemy wrócić? Wydaje mi się, że Goku nie powinien tutaj w ogóle się martwić tym, bo on jedyne co pamięta to góry Paozu, dziadka Gohana, więc powinien być szczęśliwy, że jest w tym miejscu, w którym jest. Ale no podejrzewam, że dla młodego chłopca to może być mimo wszystko mocna informacja. Synu, mogłeś się tutaj nie narodzić, ale to jest miejsce, w którym wyrosłeś. Ziemia jest twoim domem. Dziadek Gohan i ja zawsze będziemy twoją rodziną. Nigdy o tym nie zapominaj. A co z tatą? Poświęcił się, żebyśmy mogli przetrwać. Dzięki, że mi to powiedziałaś, mamo. Goku odchodzi. Goku? Pozwól mu pójść, moja droga. Potrzebuję czasu, żeby pobyć sam, mówi dziadek Gohan. Czy dobrze postąpiłam, Gohan? Nadal nie wie o Freezie, nie wie co robili Saiyanie, nie wie o swoim bracie. Będzie jeszcze okazja, żeby mu o tym opowiedzieć. Teraz myślę, że powinno być okej. Następnego poranka. Spokojnie, Ginę, bo się zadławisz. Nie mogę powstrzymać się. Zapomniałam, jak dobra jest twoja herbata. Mamo, Goku, jak się czujesz? Czuję się bardzo dobrze, ale chcę cię o coś zapytać. Czy tata był tak silny jak ty? Jeszcze bardziej. Ale jestem pewna, że kiedyś go prześcigniesz. Dobrze, w takim razie wiem, co chcę zrobić, mówi Goku. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zrobić pauzę, bo te rozdziały, tak jak wam ostatnio mówiłem, nie mają określonych ram, więc mamy tylko kolejne strony wypuszczane. Teraz z tego, co kojarzę, jest około 160 stron, może troszeczkę więcej, więc tak by zostało akurat na jeszcze jeden odcinek. Bardzo dobra historia, podtrzymuję słowa, o których mówiłem ostatnio, mam nadzieję, że wam się podobało. Cieszę się, że Goku jest tutaj rysowany jako postać, jako młody chłopiec, ale ogarnięty, chociaż zwróćcie uwagę na to, że dzisiaj było trochę mniej humorystycznych akcentów, więcej emocji, budowania postaci, ale pod żadnym względem, nawet mimo tego, że no chociaż akcji było dość sporo przy wypowiadaniu życzenia, ale teraz już po wskrzeszeniu Gohana tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie budowanie fabuły. To jest i tak bardzo ciekawa historia, więc cieszę się, że mogę ją z wami czytać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Oczywiście również dziękuję autorowi za tworzenie tak wspaniałej historii. Linki do autora, rzecz jasna, znajdziecie w opisie tego filmu, więc odsyłam was też do tego, żeby wspierać oryginalnego twórcę, a póki co jeszcze raz zachęcam was do zostawienia lajka, zostawienia suba jak kolega Osama Cox. Tak? Osama, chociaż Osam... To nie chyba, to chyba nie chodzi o osę, tylko o... Okej. Okej. Dziana!